tu Mateusz z MatMax. Ja witam Was ciepło i zapraszam na czytanie na nowy rok w kalendarzu chińskim. I będzie to czytanie tradycyjnie, w którym sprawdzę ogólną energię, co ma szansę do Was przyjść i odejść do przeszłości. Jak Wy się przedstawiacie, dalej będzie rada oraz informacje, czego raczej nie robić i czego unikać w tym czasie. Na moim kanale już są czytania noworoczne, również na miłość, czytania miesięczne oraz zimowe. Tutaj jak gdzieś wszystkie na górze podlinkuję, ale znajdziecie je też w opisie pod filmem, więc koniecznie sprawdzajcie. Pamiętajcie jednak, że te czytania są bardzo ogólne, więc tutaj nie będzie wszystko z Wami rezonowało, więc bierzcie do siebie tylko i wyłącznie to, co Wam odpowiada, a całą resztą w ogóle się nie przejmujcie. Ewentualnie sprawdzajcie czytania dla swoich znaków ascendentalnych również. Owce, przejdźmy do czytania i sprawdźmy, jaka będzie dla Was ogólna energia na ten rok. O, już słuchajcie, słychać pierwsze dźwięki za oknem, tutaj akurat karetka pogotowia. No, może to będzie po prostu intensywny czas. A nie, jeszcze co ja robię? Jeszcze nie potestowałem. Jaka będzie ogólna energia? Teraz. No tutaj jest karta kapłanki, czy też papieżycy, która jest bardzo mądra i ma duży wgląd w siebie. No również stale rozwija się duchowo. Ciekawe. Co do Was przychodzi? Przychodzi do Was z kolei paź buław i jest to karta komunikacji. No, przedstawia kogoś, kto dawno, powiedzmy, się nie odzywał i gdzieś tutaj może sprawić, że Wasze życie trochę, nawet nie to, że się wywróci do góry nogami, bo to może źle zabrzmieć, ale no, trzeba będzie dużo przeorganizować. Co odchodzi do przeszłości? Do przeszłości odchodzi 10 mieczy i to jest akurat dobrze, bo ta karta mówi o takim poddaniu się, o rezygnacji, o braku energii i sił, zwłaszcza właśnie do rozwoju duchowego. I też mam wrażenie, że jeśli ktoś ma lub miał kryzys wiary, w cokolwiek wierzycie, to, czy tam wierzyliście, czy wierzyłyście, to jest to dobry czas na to, aby nad tym popracować, bo może Wam wrócić taka inspiracja i potrzeba do tego. Jak Wy się przedstawiacie? A Wy przedstawiacie się jako król mieczy, taki srogi, zdystansowany, ale też słuchajcie, ktoś, kto przede wszystkim rozumowo patrzy na rzeczywistość i no, jest taki kalkulujący. Do niego, słuchajcie, no, jego trudno jest oszukać czy wykorzystać i dobrze. Na razie widzę tutaj dużo mądrości, dużo wglądu w siebie i spokoju. Wiecie dlaczego spokoju? Bo Wy umiecie sobie poukładać wszystko w głowie, albo innych po prostu poustawiać. Rada dla Was. O, w Radzie jest Królowa Mieczy z kolei, która jest partnerką Króla Mieczy i tutaj jest dużo trygonu powietrza, czyli bliźnięta waga wodnik. Może Wam to coś mówi? Czego raczej nie robić, czego unikać? Unikać pazia monet z kolei, ciekawe, a z przełożenia jest Król Kielichów. I powiem Wam, że no, narobiło się, dlatego że po pierwsze macie dwóch paziów, paź buław oraz paź monet, a oprócz tego macie dwóch króli, czyli Króla Mieczy oraz Króla Kielichów. Bardzo proszę. No i jeszcze jakby tego było mało, to jest tutaj Królowa Mieczy, która z Królem tworzą parę. I powiem tak, może być tutaj walka w tym roku pomiędzy sercem a rozumem. Przede wszystkim jeśli chodzi o czyjąś propozycję odnowienia relacji, znajomości, powrotu do siebie. Niekoniecznie tutaj może chodzić o relację romantyczną.
Ale ja też widzę, że ktoś może dostać propozycję związaną z rozwojem takim, jakby to powiedzieć, chciałem powiedzieć mentalnym, ale to dziwnie zabrzmiało. No, ktoś z Was może być dosłownie zainteresowany pójściem na taki kurs, powiedzmy, nie wiem, medytacji, jogi, coś takiego związanego z rozwojem duchowym, ale to zaraz, bo mogę się zaplątać. Zobaczcie, z przełożenia jest Król Kielichów. I Król Kielichów jest empatyczny, kochający, otwarty, emocjonalny. No i to jest oczywiście patrzenie na rzeczywistość z perspektywy serca i to będzie u Was się pojawiało, ta perspektywa serca. Nie ukrywam, że ktoś chce się wkupić w Wasze łaski w tym roku i odnowić znajomość, przeprosić, wrócić być może. U kogoś w ogóle ma pojawić się nowa relacja, ale mam wrażenie, że Wy za bardzo, no tak, odgradzacie się od tej relacji. Być może ktoś Wam się wydaje za bardzo, za młody lub zbyt taki, za mało dojrzały emocjonalnie, czy dojrzała, ale to zaraz. W ogólnej energii jest kapłanka i ja bardzo lubię kapłankę, bo ona oczywiście mówi o intuicji, więc jak najbardziej kierujcie się w tym roku intuicją, no i też właśnie rozumem, ale też kapłanka jest taka mądra, zdystansowana i ona tak naprawdę jest dla innych inspiracją, jest taką nauczycielką, przewodniczką. I nie ukrywam, jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, że w tym roku dobrze jest się przyuczać lub przebranżawiać, chyba tak dobrze powiedziałem, na psychologów, psychoterapeutów, coachów, doradców, prawników, słuchajcie, no coś takiego, nie wiem, szamanów, słuchajcie, czy być może ktoś tutaj rozwija w tym roku swoje zdolności przewidywania przyszłości, być może intuicyjnie dużo rzeczy czujecie i tu jest powiedziane, żeby z innymi się dzielić tym. Zobaczcie, przychodzi do Was paź buław i bardzo dobrze, no bo żeby nie było tak za poważnie, że to tylko rok rozumu, rozwoju duchowego i po prostu przewodnictwa, no to też paź buław jest takim raczej zadowolonym i radosnym fircykiem i bardzo dobrze, dlatego że gdzieś tutaj macie ujście od tej poważnej strony życia, że tak powiem. On też pokazuje osobę lub osoby niedojrzałe emocjonalnie i zagubione życiowo, którym należy wskazać drogę. I między innymi dlatego powiedziałem wcześniej, że jest to rok, w którym część z Was może stać się psychologiem, psychoterapeutą i tak dalej. Nawet słuchajcie, dla swoich bliskich. O, coś na tej zasadzie. No nie ukrywam, że paź buław to też propozycja. I ta propozycja być może sprawi, że trzeba będzie przeorganizować swoje życie. Ona będzie bardzo obiecująca i może dotyczyć zmiany zawodowej, zmiany miejsca zamieszkania, taka naprawdę znacząca. Ktoś jest w stanie odmienić swoje życie o 180 stopni. Do przeszłości odchodzi 10 mieczy i bardzo dobrze, że odchodzi, bo tutaj ona sugeruje, że chce Wam się, że macie siłę, macie energię i sprawy, które były odkładane na dalszy plan już od dawna, w tym roku mają Was zająć. I to mają być przede wszystkim sprawy rozwojowe, związane z Waszym rozwojem, Waszego życia, Waszej osoby, Waszych osób. Tutaj też jest powiedziane, że sprawy sądowe typu alimenty, o spadek, czy słuchajcie, ubieganie się o coś, co Wam się należy nie machnąć ręką, tylko skontaktować się z osobami, które naprawdę są doświadczone i na tym się znają i doprowadzić sprawę do końca, bo coś Wam się w tym roku należy. No i zobaczcie, Wy przedstawiacie się jako król mieczy, taki troszeczkę srogi i zdystansowany, ale to tylko i wyłącznie dlatego, że on ma tak duże poczucie własnej wartości, czego nie mylić z jakąś pychą i narcyzmem, że po prostu nie pozwala na to, aby inni go czy ją
powiedzmy nie szanowali, grali sobie z nim w kulki. Oczywiście Król Mieczy jest też wspaniałym właśnie strategiem, mówcą, oratorem. On ma naprawdę duże zdolności, też takie, słuchajcie, wpływu na innych, więc powiedziałbym, że świetny czas właśnie też dla nauczycieli, dla psychologów, terapeutów, przewodników duchowych. Być może ktoś wybierze się na kurs coachingu albo w ogóle będzie robić jakieś inne kursy rozwojowe. To też może być, słuchajcie, a propos nauki, bo tutaj niektórzy z Was mogą mi powiedzieć czy pomyśleć, że mnie to nie dotyczy, czas studiów już za mną. Słuchajcie, zawsze można wrócić, jest uniwersytet trzeciego wieku nawet, ale też można robić takie studia dla siebie, w domu, w domowym zaciszu. W Radzie jest Królowa Mieczy i ona właśnie sugeruje, żeby współpracować z Trygonem Powietrza, czyli bliźnięta Waga-Wodnik. Ciekawy jestem, czy Wam to coś mówi. Tutaj też jest powiedziane, żeby naprawić relacje z ważną dla Was kobietą w Waszym życiu. I nieważne, czy to jest matka, teściowa czy siostra, ale jeśli było trudno, albo jeśli tej osoby już przy Was nie ma, ale na przykład jakiś żal lub schemat dalej w niego wchodzicie, związany właśnie z tą osobą, to w tym roku trzeba sobie z tym poradzić. I to też jest super czas na to, aby usprawnić sen, odpoczynek, powalczyć trochę ze stresem oraz wybrać się na terapię lub słuchajcie, właśnie do psychologa, jeśli tego potrzebujecie, żeby sobie poukładać w głowie i w życiu. Czego nie robić, czego unikać i jest to paź monet, a paź monet, słuchajcie, tutaj tak na przekór powiem, bo on jest studentem, uczniem i tu jest powiedziane, żeby nie obawiać się zaczynać od nowa, żeby nie obawiać się uczyć, wyciągać wnioski, cofnąć się kilka kroków do tyłu, żeby, słuchajcie, coś przemyśleć, naprawić, zregenerować się i wówczas móc postawić 2 razy więcej kroków do przodu, naprawdę. Tutaj nawet być może ktoś będzie się cofał do dzieciństwa w głowie, żeby, powiedzmy sobie, właśnie z czymś poradzić, ale tu jest powiedziane, żeby nie szczędzić i nie żałować pieniędzy w swój własny rozwój, bo życie jest tylko jedno. Moi drodzy i moje drogie, ja Wam dziękuję za uwagę i życzę fantastycznego roku. Inne czytania roczne oraz miesięczne są już na moim kanale. Tutaj je gdzieś podlinkuję, ale w opisie pod filmem również znajdziecie do nich linki. Subskrybujcie kanał i zostawiajcie po sobie ślad w postaci komentarzy i kciuków w górze, bo to pomoże mi w rozwoju go, a wtedy będzie więcej czytań. Trzymajcie się, do usłyszenia i do zobaczenia. Hej, cześć i papa.